Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Dzisiaj taki półarchiwalny piątek, który stał się czwartkiem. Dlaczego półarchiwalny? Bo część ostatnia tego dzisiejszego odcinka, część ostatnia tego testu będzie to nagranie, które powstało jeszcze w fogowni 2.0 w Wielkiej Brytanii. Ale upiekłem 3 pieczenie w dzisiejszym odcinku na jednym ogniu i chciałem Wam przedstawić gitarę, która jest bardzo, bardzo niepopularna, nie wiem dlaczego. Jest na pewno niedoceniona, to trzeba o niej powiedzieć. Mam tutaj na myśli gitarę Ibanez ART. Ibanez ART jest to, jak widzicie, gitara, która wzorowana jest na tak zwanym single cutie. Dzisiaj takie zbliżki będą tego typu i nie będzie zbliżek tych makro. Odcinek będzie trochę krótszy i trochę inny, ale generalnie jest to gitara wzorowana na Les Paulowatym, na single cutie. Jak zwykle, jeśli chodzi o Ibaneza, to wspaniały mostek. Uwielbiam te ich mostki. Wygoda w tym mostku tutaj jest rewelacyjna. Nic Was nie kuje w ręce, wiecie, te bloczki nie kują w ręce, to wszystko jest tak fajnie pochowane i to jest naprawdę mega ergonomiczne. No jak widzimy, ta jest taka bardziej w sznycie metalowym. To jest Ibanez ART 320. W dzisiejszym odcinku pojawi się również Ibanez ART 120 w kolorze białym, który jest podobny do tej gitary, ale ma troszeczkę mniej feature'ów, o czym zaraz opowiem. Oczywiście jest to Les Paulowata konstrukcja, czyli mamy normalnie wklejany gryf tego single cutawaya, klucze, wiecie, 3+3, no i wygląda to jak taki trochę unowocześniony, podrasowany Les Paul. Moim zdaniem w pewnym momencie tą gitarę można byłoby spokojnie nazwać Epiphone Killer, bo one kosztują mniej niż 2000, te ART 320 w tym momencie i naprawdę tutaj jest dużo dobrej gitary, czyli ten stosunek cena-jakość, o co zawsze nam dziś tutaj chodzi, jak sobie rozmawiamy o instrumentach, no to tutaj jest. Nie będę też ukrywał, że ten instrument mam w tym momencie do sprzedania na OLX-ie. On jest u mnie na OLX-ie wystawiony za okolice tam 1800 zł. Jest w pełni ustawiony, w pełni, wiecie, no gotowy do tego, ażeby sobie na nim grać. Więc jeśli ktoś szuka fajnej gitary typu single cutaway, no to ten odcinek też troszeczkę ma zareklamować to, co ja tutaj, wiecie, robię. No bo chociażby dlatego ma zareklamować, że, wiecie, no lekcje, na które chodzę, te lekcje gry na gitarze i one kosztują pieniądze i o ile bardzo mi pomagacie na Patronite, o tyle ja mam taki plan, że chcę na te lekcje chodzić przez najbliższy rok jeszcze. Chcę chodzić na te lekcje przez najbliższy rok po to, żeby po prostu móc lepiej grać na gitarze dla Was i postanowiłem trochę się pozbyć sprzętu, więc jeśli chcecie pomóc i kupić gitarę, no to jest szansa. Tam na tym OLX-ie jest dużo różnych też innych rzeczy. I to jest instrument numer 1, który dzisiaj sobie będziemy omawiali, ale jest tych instrumentów, tak jak powiedziałem, 3, bo jeszcze jest instrument ART 90, tańsza wersja tej gitary. Tutaj bardzo chciałem pozdrowić niejakiego Kamila zwanego Dead Beach i to jest taka najprostsza w tym momencie, oprócz tej serii GART, nawet nie wiem, czy była seria Geo, jeśli chodzi o te instrumenty, ale tutaj mamy oczywiście tak, no brak bindingu, to jest taki Les Paul Studio, tak? Czyli brak bindingu, brak żadnego wykończenia, brak jakiegoś płomienistego topu. Ten mostek tutaj już jest zwykłym, generycznym mostkiem, takim jak zwykłym strunociągiem w zwykłym kolorze, nie żadne tam Cosmo Black, ale też jest wklejany gryf normalnie. Też główka jest pod kątem, tak jak to powinno być. No mówię, no troszeczkę się te gitary od siebie różnią. Różnią się też rzeczywiście cenami, no bo pewnie taka by kosztowała w okolicach tam, nie wiem, 1000 zł, 1200, jak w fajnym stanie, a taka by kosztowała, jak powiedziałem, no tak okolice 1800-2000. Ta 120, która jest również bohaterką dzisiejszego odcinka, no to już taki instrument, za który nam można wydać, powiedzmy, okolice 1500 zł, no bo jest tam, powiedzmy, troszeczkę biedniejsza od tej gitary, ale nie dużo, bo ona się różni akurat takimi drobniutkimi szczególikami. Ta gitara została mi podarowana
w prezencie patronite'owym, w takim sensie, żeby po prostu kiedyś stała się nagrodą w konkursie, więc ona w przyszłym roku stanie się nagrodą właśnie w jakimś tam albo konkursie, albo w zabawie dla patronów. No zobaczymy jeszcze, gdzie ona tam wyląduje, ale no będzie można ją kiedyś tam sobie wygrać. Ta jest do kupienia, a ta biała już została dawno temu sprzedana. Dlaczego też mówię o tym Patronite'cie? Dlatego mówię o tym Patronite'cie, bo filmiki o gitarach są wspierane przez Was bardzo serdecznie i bardzo fajnie. I jak powiedziałem, część z tej kasy idzie na przykład właśnie na moje lekcje gitarowe w szkole Guitar Harmony Konrada Jeremusa. I robię małe postępy, a z racji na to, że robię małe postępy, to chciałbym tam chodzić przez cały przyszły rok. Więc mega Wam dziękuję za wszystko, co robicie. A teraz posłuchajcie, tam jest dwie pomyłeczki. Posłuchajcie Zenona Xantany w pierwszym nagraniu tego odcinka. Tylko tak na chwilkę chciałem oczywiście powiedzieć, że tak, jak takiego lajka dacie pod filmem, jednego, albo z różnych kąt kilka,
to wiecie, więcej ludzi dotrze do tego, że ten film powstał i na przykład jak ktoś będzie chciał sobie kupić taką gitarę, szukać, to będzie wiedział już, czy jest ona godna kupienia, jak wygląda i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jeżeli ktoś z Was ogląda ten kanał po raz pierwszy albo nie po raz pierwszy, ale nie subskrybuje, to ja bym bardzo zachęcał do zasubskrybowania. To nic nie kosztuje, jedno kliknięcie, a wiem, że ponad połowa osób ogląda to bez tego kliknięcia, więc tak naprawdę wychodzi z potencjału, że może tutaj być nawet 100 000 subskrybentów i nie zależy mi na tym, żeby dostać, wiecie, guzik od YouTube'a, ten srebrny, bo kiedyś dostałem fajniejszy i dostałem kiedyś od jego drewniany guzik YouTube'owy. I moim zdaniem ma on większą wartość niż tamten, ale chodzi o to, że gitara jest najważniejszą ze sztuk, tak? I to gitara jest najważniejsza, nie ja. Moja gęba tu się w ogóle nie liczy. Liczy się to. Ten oto przedmiot z drewna i metalu, chociaż ostatnio okazuje się, że również z plastyku gdzieś tam. Słuchajcie, dziękuję za to, że jesteście i dziękuję za wszystko, co dla kanału robicie. Oczywiście namawiam Was również na wspieranie tego kanału różnymi formami. Można dać gitarę, która pójdzie na konkurs, albo efekt, albo cokolwiek, albo można dać trochę kasy, albo można wspierać guzikiem wesprzyj pod filmem, albo Patronite'em. Różnie. A pamiętajcie też o tym, że jest zabawa dla patronów. Do wygrania jest Kasta i jest też konkurs Pokaż swój sprzęt. Do końca roku, do Sylwestra można wrzucać swoje zgłoszenia na Pokaż swój sprzęt. Tam jest bardzo dużo nagród, między innymi na kamera Zoom Q8 N4K, którą ja nagrywam w tym momencie wszystkie deski. I pamiętajcie również o tym, że jest tam dużo różnych innych nagród, które w tym momencie widać. Chociażby fajne polskie paski Szamanu, a fajny polski pasek Szamanu mam na fajnej polskiej gitarze Roof Guitars, na którą też są zniżki. To są największe zniżki, bo można urwać 200 euro, można urwać, kupa siana. Tyle co taka gitara. Więc zniżki są w opisie, sprawdzajcie opisy, tam jest dużo różnych fajnych rzeczy w tych opisach, myślę, że warto. Ja się dla Was tutaj staram z każdej strony i z każdych sił jak mogę. Przechodzimy już dalej do odcinka i dziękuję za to, że jesteście. No, taki przeskok spontaniczny, więc tam trochę wyleciałem z rytmu i trochę wyleciałem tam z myśli. Gdzieś tam się spróbowałem wkleić, gdzieś tam jakaś jedna pomyłeczka wyszła, przeżyjecie. W tym instrumencie mamy przetworniki aktywne, które są aktywne ibanezowo. One są tutaj zasilane, z tego co pamiętam, to chyba paluszkami w ogóle. To jest też śmieszne, ale no jest to jakaś fajna baza do tego, żeby sobie wstawić tutaj na przykład EMG. W ogóle ta gitara to jest, tak jak powiedziałem, taki niedoceniony single cut, który moim zdaniem no nie jednego Epifona, nie jedno EC256 może zmieść, a na pewno nie jest to gitara gorsza. Obie te gitary i ta gitara, która będzie na samym końcu, wyprodukowane są w fabryce Samic. S tutaj w numerze seryjnym będzie oznaczało, że jest to fabryka Samica. Ta jest zrobiona w 2008 roku, a ta jest robiona w roku 2012. No nie można powiedzieć, że są to instrumenty jakoś specjalnie kolekcjonerskie. Nie pokusiłbym się o takie stwierdzenie, że one będą jakieś tam specjalnie kolekcjonerskie, ale są to bardzo krótkie, produkowane przez rok, dwa serie Ibanezów, które się pojawiały, znikały, więc no wiadomo, to jest masówka, ale z takim ciekawym gdzźieś tam zabarwieniem, jeśli chodzi o to. No i parę takich gitar również posiadam. Mam takiego Ibaneza Roadcore'a, mam takiego Ibaneza jak się ten FR, to nie pamiętam, FR chyba się, FR 320. No parę takich Ibanezów rzeczywiście można czasem wyczaić, więc dla fanów Ibaneza też pewnie jest to jakaś tam gratka i myślę, że Ibanez poza tymi modelami, które robi przez cały czas, czyli tam nie wiem, RG 350, które się, wiecie, od dziesiątek lat gdzieś tam przewija przez katalogi, no to tutaj mamy takie coś, że jest dosyć ciekawie. Przyglądając się temu instrumentowi, no słuchajcie, oczywiście oba te instrumenty są przygotowane w serwisie Gitarowa Mgła na tip-top, więc ja nawet nie wiem, czy my tutaj jakiegoś szlifu progów nie robiliśmy.
Nie wiem jak to, chyba tutaj to chyba był nawet szlif progów. W tej drugiej poprawialiśmy 2 progi, bo gdzieś tam coś wystawało, ale ogólnie nawet jak one sobie przychodziły gdzieś tam z fabryki, no to były już całkiem przyjemnie zrobione. Ja się tutaj usunę z tego kadru, to będzie lepiej, można się na przykład przyjrzeć boczkom tych progów i to są naprawdę bardzo fajnie wykonane instrumenty. Oba mają mahoniowe gryfy, oba te gryfy są wklejone w korpus. Korpusy są również mahoniowe. Z ilu kawałków? Nie mam zielonego pojęcia z ilu kawałków. Nie wiem, nie umiem się tego tu dopatrzeć. Wygląda trochę jak z jednego, kurczę. To się rzadko zdarza w instrumentach, a już tym bardziej w instrumentach tanich, ale ja wiem, czy to jest jakieś klejenie. No może tu jest, ale nie jestem pewien, czy jest takie klejenie przez środek. Słuchajcie. Ciekawe. No wygląda jakby może i było z 2 kawałków, jeśli to ma jakiekolwiek tam znaczenie. Chociaż czasami się pojawiają też i tanie instrumenty z 1 kawałka drewna. Nie jestem jakimś tam wielkim wyznawcą teorii, że musi to być 1 kawałek drewna. Słuchajcie, a tutaj mamy już tak bardziej dystyngowanie, bo tutaj jest jeszcze taki klon, pewnie on jest cieniutkim furnirem, ale wygląda całkiem zacnie i wiecie, i to tutaj naprawdę robi robotę wizualną. No ten Cosmo Black, te rameczki tutaj też robią robotę. W tym instrumencie mamy też takie fajne markery, one tam się jakoś kurczę nazywają na tej Wikipedii. Jak komuś się chce, to niech sprawdzi, zapomniałem jak się te rąby nazywają, kurczę, ale naprawdę są fajnie wyglądające te markery. Tutaj mamy taką rozetkę też na progu 12. W tej 120, która będzie później, też jest taka rozetka, ale na przykład nie ma już tych markerów i tam chyba też nie ma takiego klonowego topu, tylko top jest taki bardziej no jednolity, bo ona jest pomalowana na biały kolor. Tutaj mamy dodatkowo jeszcze taki binding, gdzieś tam na główce jakiś taki ciemny, z taką otoczką. No słuchajcie, bardzo ta gitara jest naprawdę fajnie zrobiona i aż miło popatrzeć, ale no nie wiem, czy już słyszeliście, ta tutaj, jak mi Kamil ją wysłał, to napisał tak, no tak ciemno brzmi. No rzeczywiście brzmi ciemniej, ale ja lubię ciemne gitary i ta rzeczywiście jest taka no, ciemniejsza od tej na tych aktywach, ale fajnie w miksie się działa i na przykład ja wam powiem szczerze, że mnie trochę lepiej grała ta. Mnie oczywiście, tak pod ręką i w ogóle, no bo ja wolę takie ciemniejsze instrumenty, ale potem jak znowu posłuchałem sobie, to znowu miałem to samo, o czym powtarzam od jakiegoś tam czasu, że tak naprawdę no to odczucia ze słuchania i odczucia z grania podczas grania to są 2 zupełnie inne rzeczy, jeżeli rozmawiamy sobie w ogóle o gitarach elektrycznych. Więc żeby nie było, jeszcze jeden taki krótki teścik porównujący te instrumenty na szybciutko, te same riffy na labodze, jedna po drugiej.
W czasach brytyjskich z niewiadomych mi powodów, tak naprawdę teraz, widocznie to musi być jakaś ewolucja i to sobie musi iść jakoś kroczek po kroczku, nie uskuteczniałem takiego mierzenia gitar. Prosta rzecz do zrobienia, a jakoś gdzieś mi to umknęło, więc no, zmierzę Wam te dwie, ale myślę, że ta biała będzie bardzo, bardzo podobna do tej, którą sobie oglądamy dzisiaj. Tutaj czekajcie, bo tutaj ta rufowa fałeczka mi się, żeby ona mi się tutaj nie poobijała nigdzie. W każdym razie mamy tak, jeżeli chodzi o gryf, poczekajcie, najpierw zobaczymy tak organoleptycznie. Ten wydaje się trochę cieńszy, ale jest inaczej pomalowany. Ten się wydaje być taki trochę bardziej leciutko cieńszy. Myślę, że są dokładnie identyczne wbrew wszelkim pozorom. 20.04 na progu pierwszym. Uwaga. A, widzicie? Ten jest cieńszy. 20 mm, czyli mała różnica. Może jakbym tam dobrze ścisnął, to byłoby tak samo. Około 20 mm przyjmujmy. Na progu piątym ściskam 22,2. Na progu piątym tutaj 21,6. No to nie, ewidentnie ten jest cieńszy. Na progu 12 23,5, ale co ciekawe, wydawał mi się być grubszy. 23,5, na progu 12 23,7, więc one tutaj gdzieś tam się, że tak powiem, wyrównują, ale są to delikatne i drobne moim zdaniem różnice w granicach błędu pomiarowego taniej suwmiarki z Allegro. Jaka jest szerokość? 39,9, czyli 40, a tutaj mamy 39,9. Rozstaw strun na siodełku 31,9. Rozstaw strun na siodełku 32,1. Na pierwszym progu 41,1 mm. Teraz jak patrzę, to ta tańsza ma chyba trochę grubsze progi. Nie, dokładnie takie same. 40,07 gdzieś tam jest tutaj, no więc mówię, może trochę bardziej ściskam. 44,8 na progu piątym i tutaj jest 45,4. Taka to różnica. I jeszcze szybki pomiar na progu 12 50,1 i tutaj na progu 12 49,5. Na końcu gryfu 54,1 mm i na końcu gryfu 54,7 mm, więc naprawdę drobniusieńkie, niuansowe różnice. Nie wiem, jak się zmierzą te pick-upy aktywne, ale zobaczymy sobie, jak się mierzą te zwykłe stokowe, te zwykłe stokowe przetworniki, które Ibanez sobie tutaj powymyślał. Żadnych rozłączeń cewek tutaj nie ma, niczego takiego nie ma. Obie gitary mają takie same, te wejścia. Tak, dokładnie takie same, więc one pewnie są tam w jakimś sensie podobne, jeśli chodzi o te wycinki. 16,12, 16,10 i 8,45 pozycja neckowa. Nie wiem, no aktywne pick-upy to jakoś tak średnio się chcą mierzyć, ale zobaczymy, co się tutaj stanie. No tak, no aktywny pick-up się tutaj zupełnie nie mierzy, więc jest to niemierzalne.
W ogóle nie da się tego zrobić. Nigdy jeszcze mi się chyba nie udało aktywnych pick-upów zmierzyć. Całkiem grube te deski są, więc to nie jest jakaś taka, wiecie, nie jest to żadna cienizna. Całkiem są grube te dechy, co jest bardzo, bardzo przyjemne. I myślę, że one się od siebie jakoś specjalnie nie różnią. Zmierzę je tylko i wyłącznie w jednym punkcie. Tutaj 48,2 i 47,4 w granicach błędu piły. Piła tango i wrzucała je do falującej wody. Słuchajcie, teraz tak, profile gryfów. Zobaczymy, czy się bardzo różnią. Teoretycznie się różniły mi w ręce, bo jak powiedziałem wcześniej, no jeden jest matowy, a drugi jest lakierowany, co jak widać może mieć jakiś wpływ na to, jak sobie to gdzieś tam odczuwamy. Ciekawe też wrażenie w tym momencie się stało tak naprawdę. Piotrek dzisiaj był u mnie, Szymański, bardzo pozdrawiam. I Piotrek stwierdził, że on ogląda całe odcinki filmików o gitarach, bo nawet jak go gitara nie interesuje, bardzo miłe słowa, bardzo dziękuję. To nawet jak go gitara nie interesuje, to się dowiaduje różnych ciekawostek gdzieś tam pobocznie. No i właśnie ja się dzisiaj też dowiedziałem razem z Wami takiej ciekawostki pobocznie, że gryf lakierowany od gryfu lakierowanego na matowo wydaje się być troszeczkę gdzieś tam inny i może sprawiać po prostu inne wrażenie w ręku, mimo tego, że tak naprawdę są to gryfy, które są najprawdopodobniej wycięte tak w ogóle z jednej sztampy gdzieś tam i to jedno CNC robi. Co prawda, słuchajcie, no jest to gitara, która ma 2008, no to już ma 15 lat, zaraz będzie miała 16, ta druga ma 12, no nie są może jeszcze pełnoletnie, ale myślę, że te 10 lat dla maszyn CNC to też dużo zmieniło. I patrząc chociażby na Harley Bentony, jak są robione, a jak były robione, czyli jak można zrobić naprawdę tanim kosztem fajne instrumenty, no to chyba się dużo zmieniło i poszło chyba to dużo na plus i chyba te maszyny też są po prostu no jakby to powiedzieć, bardziej dokładne, tak? Też są bardziej dokładne. Dobra, tutaj mam z rufa. No tu było bardzo, bardzo płasko. Idę wyprostować. Dobra, jedziemy w okolicach progu pierwszego i w okolicach progu pierwszego najpierw przyłożę, zobaczymy jak się przykłada. Identyko. Toczka w toczkę się to, toczko w toczko się to. Pozdrawiamy partyzanta i jego syna grającego obecnie w Kobranocce. No może mi tu trochę krzywo wyszło. Nie wyszło krzywo. No to jest identyczny gryf. Czekajcie, znikam. Identyczny gryf tak naprawdę. Tu się może wydawać, że jest gdzieś tam przesunięty, ale nie jest tak naprawdę. I wchodzi jeden idealnie wchodzi jeden w drugi, więc tak naprawdę zakładam, jak powiedziałem, że jest to ta sama sztampka i gdzieś tam ten lakier zrobił tą małą różnicę, ale sprawdzimy sobie jeszcze ten próg. Sprawdzimy sobie jeszcze gwoli ścisłości ten próg 12. Fajnie się te filmiki rozwinęły. Bardzo Wam dziękuję za to, że daliście mi tą siłę przez te ostatnie lata i te 3 ostatnie lata wchodzenie w to drugie dziesięciolecie, że to jest taki propsior, że tu się naprawdę dużo rzeczy dzieje. No jak sobie ktoś zrobi retrospekcję i obejrzy identycznie, jak sobie ktoś zrobi retrospekcję, dokładnie tak samo wchodzi i obejrzy pierwszy odcinek, 100. odcinek i teraz chyba już tam tysięczny któryś, to no, można fajnie zobaczyć jak to się rozwija. Jak jeszcze za rok pochodzę na te lekcje, jak zacznę fajnie grać na gitarze, no to i nie będzie ciągle tych samych pomysłów i nie będę się już sam na siebie wkurzał, to już w ogóle będzie rewelacja. Identyczne dwa profile gryfu, identyczne dwa gryfy. Więc jeżeli gdzieś tam jest Wam potrzebna wersja, która jest troszeczkę biedniejsza wyglądowo, to nawet można brać tego którego nazwałem sobie roboczo Studio. w stosunku do tego tutaj, którego sobie można nazwać roboczo Customem. Jeszcze sobie je zważymy.
Zobaczymy, jaka jest różnica w wadze. Moim zdaniem ważą tak okolice normalnego Les Paula. Podejrzewam, że będzie to takie 3,6. Tenże tańszy waży... A czekajcie, on się... Moment. Tańszy waży 3,5 kg, jak w mordę dał. Gitara z gitar. Prawdziwa gitara, która waży 3,5 kg. Jeszcze raz tam dzięki za to, co robicie dla tego kanału, bo to tak gdzieś przerwałem tą wypowiedź tym, że właśnie naprawdę zrobiliście dużo i dzięki za to, że mogę chodzić na te lekcje. A tutaj mamy, tam było 3,5 kg. 3,47 było dokładnie, no okej. A tutaj jest, szanowni państwo, 3,35. Ten jest starszy? Nie, no tak, starszy to trochę bardziej wysech. Wtyczki VST przed Wami. Powiem Wam, że no, szukam cały czas też nowych metod nagrywania, nowych metod testowania i wtyczki VST ostatnimi czasy są bardzo, bardzo dla mnie ważne, więc chciałem też tylko przypomnieć o tym, że na Aurora DSP, a na tych wtyczkach na darmowym Goblinie i na Chainsaw Distortion labogowym to jest nagrane przez TC Electronic, więc jednym take'iem, a do tego jeszcze mogłem sobie nagrywać liniowo gitary, które potem przerobiłem na bas w Easy Bassie. Najszybsza metoda nagrania kawałka w ogóle jaka istnieje. Myślę, że do samego takiego testu na szybko jest to niezłe. Jedna i druga gitara w dokładnie identycznych ustawieniach. Jedna i druga gitara w dokładnie tych samych poziomach, nic nie ruszałem, nic nie zmieniałem, więc można sobie to porównać 1:1. Zniżki Wam pozałatwiałem, sprawdzajcie o zniżki na hektory, na rufy, do Riffu, zniżki do różnych innych sklepów, na paski Szamanu są zniżki. Słuchajcie, no sprawdzajcie te zniżki i już posłuchajcie, a po tym nagraniu już przejdziemy sobie do Wielkiej Brytanii, do fogowni 2.0. Teraz jesteśmy w fogowni 4.0 do fogowni 2.0. To chyba tak jeszcze było gdzieś tam nagrywane przed moim wyjazdem. Nie pamiętam teraz, w którym roku to było nagrane. Tak szybko przejrzałem ten odcinek, ale gdzieś tam w domu też na jakichś wtyczuszkach, też tam na jakichś torpedach było coś jechane, a przy okazji tak trochę mi tęskno. Wiecie, za czym mi tęskno w Anglii? Za gadaniem po angielsku. Za tym ciągłym stymulowaniem mózgu, gadaniem po angielsku i tym, czy ja kogoś rozumiem, czy kogoś nie rozumiem. Tym bardziej, że tyle tych akcentów tam jest. Bardzo pozdrawiam chłopaków, którzy coś mi tam ostatnio o akcentach pisali. No offense i wszystko jest no offense. No offense. No offense. I wszystko jest ok. Natomiast brakuje mi tego angielskiego i tego uczenia się tego receive pronunciation też mi brakuje. Nie? Receive pronunciation. Receive pronunciation. Receive pronunciation. Nigdy się tego nie nauczymy tak naprawdę, ale próbować warto moim zdaniem. Jakie tam są szkoły, Falenicka i Otwocka. Bardzo Wam dziękuję za każdy komentarz. Jedziemy już jeszcze teraz stamtąd, a potem już stamtąd, ale na chwilę to jeszcze potem wrócimy.
Na luzie. Siemano. Siemano na pełnym luzie i na pełnej kurtyzanie. Znowu dzisiaj mamy gitarę Samika. Samik to jest dobra firma, nie? Samik Made in China. Słuchajcie, na wiki ibanezowskim, o którym wspominałem ostatnio przy JTK, nic o tym instrumencie nie ma. Jak się tam wejdzie, to jest zupełnie inny instrument, taki trochę nowszy. A to jest tak zajebisty instrument, że ja w ogóle nie czaję dlaczego. Dlaczego tak jest, że go, po pierwsze, że go tam nie ma, a po drugie, dlaczego jest on tak niedoceniony? Bo jest to moim zdaniem, pewnie był produkowany krótko i jest mało popularny, ale jest to moim zdaniem killer wszelkiego rodzaju Epifonów, wszelkiego rodzaju LTD EC256, wszelkiego rodzaju Wintagów, a o Harley Bentonach nie wspomnę. Tak w ogóle to ja myślę, że Harley Benton i Vintage to mają coś wspólnego ze sobą. Te gitary są bardzo podobnie zrobione, jak sobie tam patrzyłem. No w każdym bądź razie, gitara, którą dzisiaj mamy, jest to Ibanez Art, jak sztuka. Sztuka jest sztuka. 120 nazywa się ona. I teraz jest kolejna rzecz, której ja nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego Ibanez nazwał tak zrobioną gitarę 120 i włożył ją w serię 100, gdzie seria 100, no w samej nomenklaturze nazewnictwa ibanezowskiego, to jest seria dosyć niska. I jest to, no jak jest tam trójka, to już jest w porządku, a tak to z reguły są te instrumenty bardzo wybudżetowane i bardzo są takie okrojone ze wszystkiego. Ten nie jest okrojony z niczego, bo ma pełny binding, nawet bym powiedział, że 2 razy podwójnie pełny binding, bo ten binding jest podwójny, biało-czarny. Ma aktywną elektronikę, o której zaraz wspomnę. Ma, słuchajcie, zajebisty mostek Gibraltar 3, który jest w ogóle przezajebistym mostem ibanezowskim i jest no, nawiązaniem, kontynuacją do Tuneomatica, ale jest 100 razy lepszy niż Tuneomatic moim zdaniem. Taki mostek pojawia się w fajnych gitarach, które zawsze propsuje, jak się to nazywają? SR 320, SR... Nie, SR 520, 320, tak? I ESH 520, 320. To są takie instrumenty. I tam jest ten mostek również wsadzany. I te mostki są po prostu zajebiste. To jest taki fajny też strunociąg z szybką wymianą strun. To naprawdę robi robotę tutaj w tym instrumencie. Mamy wklejany mahoniowy gryf w mahoniowy korpus, podobno nawet jest tutaj nakładka klonowa. Gitara, no jak wspomniałem, V100, Epiphone, Les Paul, standard i tam EC256, czyli Les Paulowaty kształt. Prawie jak biały Gibson jest, tylko ciebie chce. Normalne olejowe klucze. Do niczego się tu nie można w ogóle przyczepić. Ta gitara jest z 2009 roku. Nie była może zbyt dużo grana, ale... progi są absolutnie niepowycierane. Trochę są stare struny. Nie zmieniłem strun. Przepraszam. Nie zmieniłem strun do tego testu i przez to troszeczkę brzmi tak matowo. Jak to zauważyłem potem przy nagraniu. Metalowe ramki pick-upów w ogóle. Albo plastik taki metalizowany, ale wyglądają jak metalowe, więc dlaczego... metalowe. Dlaczego oni wstawili tutaj to jako serię 120, to ja tego nie wiem. Zajebisty inlay na 12 progu również jest. No rewelacyjna jest ta gitara. Jeden z fajniejszych Ibanezów do 1000 zł, jaki można sobie kupić. Nie gra aż takim znaczy w sensie takim gibsonowatym brzmieniem jak te Ibanezy ESH i SR, o których wspomniałem wcześniej. Nie ma czegoś takiego, ale nie ma tego właśnie podejrzewam ze względu na tą elektronikę, która tu jest stawiona, bo jak wspomniałem, jest tutaj elektronika aktywna oryginalnie i przetworniki nazywają się IBZ-LZ i mają całkiem niezłego kopa i całkiem przyjemnie grają, nadają tej gitarze troszeczkę takiego nowocześniejszego brzmienia i takiego bardziej skompresowanego, bym powiedział. Natomiast co jest ciekawe, zasilane one są przy pomocy 2 takich bakterii. To jest bardzo, bardzo interesujące w tej gitarze, że to są 2 paluszki, więc jest to na 3 V elektronika aktywna, więc jakby sobie ktoś chciał zmienić to na EMG na przykład, albo na Blackouty, albo Merliny aktywne, no to miałby tutaj trochę tam problem, bo musiałby trochę się, czy pewnie by to weszła bateria, no trochę by trzeba było pokombinować, nie?
z tymże, że tak powiem, ustawieniem, ale na tych przetwornikach ta gitara daje całkowicie radę i właściwie to po co je zmieniać? Można by je zmienić na jakieś pasywne, duncanowskie, gibsonowskie i wtedy pewnie by zagrała jeszcze bardziej gibsonowsko niż gra teraz, bo teraz nie gra gibsonowsko, teraz gra tak nowocześnie. No naprawdę dziwię się, że Ibanez tak potraktował ten instrument z tą setką, bo jest to przewyjebisty instrument i przesuperowy w ogóle. Tutaj ma fajne takie wcięcie na brzuch, jak ktoś ma brzuch. Ta deska jest troszeczkę cieńsza niż w normalnym Les Paulu, więc nie jest aż taki bardzo cienki, znaczy ciężki. Wygląda przezajebiście, no naprawdę jest mega ten instrument. I dlaczego oni jego przestali robić, dlaczego on nie jest popularny, tego to ja już naprawdę nie wiem. To jest wielka zagwozdka. Taki instrument można kupić za około 1000. Za 1000 ja go sprzedałem i to jest bardzo mało za tą gitarę. Ona spokojnie mogła kosztować 1300 na rynku używanym, bo tutaj jest wszystko naprawdę, co jest potrzebne i co nawet wyższe gitary czasem tego nie mają. I jest naprawdę dobrze. Nie wiem, czy to nie jest kolejny Ibanez, którego żałuję, że sprzedałem. Ostatnio miałem jakąś taką fazę. Przyszło do mnie dużo Ibanezów. 2 sobie zostawiłem, a 2 sprzedałem. W sensie, że 4 przyszły, 2 zostawiłem, 2 sprzedałem i właśnie to jest ten chyba też, że go żałuję, że sprzedałem. Tego JTK żałuję, że sprzedałem i chyba właściwie to tego w jakiś sposób też. Niedoceniony instrument, który naprawdę warto docenić i jeśli szukacie dobrej gitary typu Les Paul, to jest właśnie ta gitara. Słuchajcie, posłuchajcie sobie jak gra na różnych tutaj ustawkach. Słyszeliście już jak siedzi w miksie. Na szybko zrobiłem to, w pół godziny nagrałem ten i w pół godziny to zmiksowałem, więc tam bez żadnych fajerwerków. Szczepan nagrał bębny na Zooma L20 w Warszawie. Ja jeszcze tutaj jestem w Londynie, gdyż w ogóle to mamy taką datę. O, taki jest rok. Widać, który rok tutaj jest? Tutaj widać, który rok, a tutaj mamy taki miesiąc, więc ja jestem jeszcze tutaj w Londynie, natomiast nagrałem tą gitarę też w Londynie. Trochę w domu, trochę w fogowni. Z domu już słyszeliście przy audiencie Sono. Teraz będzie nagranie na Roland Jazz Horus, będzie nagranie z deski i będzie nagranie na Lani VH100R. Przezajebisty wzmacniacz, którego muszę używać więcej. Muszę go używać więcej i bardziej. Zawiozłem go do Adasia, żeby mi trochę go tam podczyścił, ale Adaś się wkurzy, bo on jest ciężki, a mnie się nie chce go wieść, tam do niego dopadnie amps. No nic, dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się, papatki w ogóle!
Mega Wam dziękuję za wszystko, co dla kanału robicie. Mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że było fajnie i mam nadzieję, że takie wymieszane odcinki też radują Wasze dusze. Po pierwsze, można zobaczyć różne etapy, po drugie można w różny sposób posłuchać wzmacniaczy, po trzecie można zobaczyć Xantypka, jak wyglądał, tam to śmieszną tą brudkę tam miałem generalnie, a te 3 gitary są naprawdę mega godne tego, ażeby się nad nimi zastanowić. Tutaj wisi za mną 77 rocznik Ibaneza, bliższy kształtem, ale przykręcany na Maxonie, którego bardzo, bardzo lubię. Takiego Ibaneza 77 rocznik też niedługo gdzieś tam na OLX-ie będzie można u mnie wyrwać po taniości, a teraz jest do wyrwania tenże oto czarny i kilka różnych innych gitar, dużo przetworników i tak dalej, więc jeżeli chcecie pomóc kanałowi, jeżeli chcecie wspomóc to, co robię, zapraszam bardzo serdecznie do tego, ażebyście po prostu weszli na tego Elixa i coś ode mnie kupili. Oczywiście wielkie dzięki dla wszystkich, którzy już lajkują, już subskrybują, już komentują, już są na Fogowiczach, już nagrali końcówkę, już wzięli udział w konkursie i oczywiście największe, jak to zwykle bywa na samym końcu, dla moich wspaniałych rodziców. Dla mojej mamy i taty i dla mojej dziewczyny i dla Julusia też. Nie, słuchajcie, dla patronów oczywiście jak największe. Poza moją rodziną, to wy jesteście też tak jakby dla mnie mega, mega ważni. No może was nie nazwę rodziną, ale z drugiej strony Aśka pewnie powiedziała, że spędzam tu więcej czasu niż z rodziną. Takie to już życie. Dopóki można kręcić, to kręcę. Dopóki można działać, to działam. I bardzo wam dziękuję za wszystko, co dla kanału robicie. Osoby, które tutaj są na liście, dołączcie do tej listy. Są to osoby, które umożliwiają wszystkim stworzenie tej wideopedii gitarowej na polskim YouTubie, którą gdzieś tam być może nawet zapoczątkowałem i potem powstały różne inne kanały, ale tutaj naprawdę jest prawie 2000 odcinków, w których można wiele rzeczy znaleźć, a od ostatnich 3 lat rozwój niesamowity. Dziękuję wam za wszystko. Nagrywajcie końcówki samolotowe, też mogą być, samochodowe również, oczywiście w poziomie. Wyjazd na chwilkę do Niemiec, teraz do muzeum, jak wracałem z targów. Propsiorki, pa! Marilyn Monroe, Pink Bird, czyli pewnie Elvis Presley. Ciekawe, czy mają też tą limuzynę, w którym zastrzelili Kennedy'ego. Przepraszam, Biarritz to już nie wiem, ale tutaj taka sekcja takich kabrioletów fajnych, też typowych dla tamtych czasów. Wielkie te auta, jak jachty, kurczę, one są. A tam stoi NYPD, z takim NYPD to mam też ciekawą historię, bo jak mieszkałem w Anglii w Bournemouth, to tam było studio filmowe i w tym studiu filmowym był taki samochód, który czasami wyjeżdżał na ulicę. Powiem wam, że pierwszy raz jak go zobaczyłem, to sobie pomyślałem, kurde, o, policja, nie? Bo człowiek się tyle tych amerykańskich filmów nie oglądał, że tak naprawdę to tak jakby to była nasza policja, nie? Ale no w Europie malowanie jest zupełnie inne. A tutaj no to wiadomo, że Blues Bravo jest, prawda?
gdzieś duch Blues Brothers jest, więc elementy gitarowe oczywiście również się pojawiają, jeśli chodzi o gdzieś tam przesłanie poboczne. Zresztą Ford Thunderbird chociażby, no to już tutaj gruby element gitarowy, no bo na tych samochodach wzorowano się, w designie jako takim właśnie Thunderbirdów, Firebirdów w firmie Gibson. Taka jest przynajmniej historia gdzieś.